Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię C600. Obiecałem sobie, że nie będę filmował telefonów dotykowych, że telefon akurat posiada klawiaturę QWERTY, więc właśnie robię wyjątek. Telefon, jak przed chwilą wspominałem, posiada klawiaturę QWERTY. Posiada również na przednim panelu aparacik zwykły, jest to aparat VGA do wideo rozmów. Obok aparatu znajduje się również czujnik światła, no i klawisz oczywiście zakończenia, klawisz menu i klawisz słuchawki. Na bocznej ściance widzimy, znajduje się klawisz ściszenia i pogłaszania, przesuwak, blokadu klawiatury, spust aparatu z autofokusem. Na tylnej ściance widzimy aparat 5 megapikselowy, jest to dobrej jakości aparacik w tym telefonie, dioda LED, która również służy jako funkcja latarki, napis Nokia naszej marki oraz również widzimy też, tu mamy wycięcia na główny głośnik. Po drugiej stronie znajduje się, tu mamy slot na kartę pamięci. Telefon spokojnie obsługuje kartę pamięci do 8 GB. Testowałem sobie ostatnio właśnie microSD obsługuje kartę pamięci ten telefon. U samej góry znajduje się port na 3,5 jacka, na słuchawki oraz gniazdo na kabel USB. Z tego gniazda również możemy ładować nasz telefon. Po drugiej stronie znajduje się port ładowania, ten cienkim bolcem. Obok niego widzimy również dwa wycięcia na naszą smycz. Teraz sobie sprawdzimy pod baterią, jaka jest oryginalna bateria w tym telefonie. Oryginalna bateria to BL4J. Jest to oczywiście oryginalna bateria, jaka została zaprojektowana i wprowadzona do tego modelu. Taka bateria posiada 1200 mAh i widzimy, została zaprojektowana w Japonii. Pod nalepką e-mail widzimy typ naszego softu, markę Nokia, model C600, e-mail oczywiście i w jakim państwie telefon został wyprodukowany. W tym przypadku mamy Węgry, ale również Nokia produkowała telefony w Finlandii, w Rumunii, tak wspominałem, na Węgrzech, w Chinach i w Niemczech. Teraz sobie telefon uruchomimy i sprawdzimy jego podstawowe funkcje. Telefon oczywiście posiada Symbiana, jak to właśnie takie Nokie starszego typu. I już widzimy pierwszą wadę w tym telefonie, są to wypalone piksele. Taka wada się często w tych telefonach powtarza. I również wadą jest ten właśnie wysuw, dlatego że taśma też często się właśnie przerywa. Jak widzimy, telefon posiada brand przez plus. I jeszcze wspomnę o dotyku, bo dotyk jest właśnie oporowy, nie jak w tych najnowszych smartfonach, iPhone'ach i tak dalej, pojemnościowy, więc tu przydałby się nawet rysik, ale bez rysika spokojnie sobie poradzimy, dlatego że jest dość czuły i te ikonki są dość spore, więc nie będzie nam to przeszkadzało. Przejdziemy sobie do menu. Jak widzimy, menu jest bardzo zbliżone do innych właśnie takich symbianowych Nokii. Bardzo podobne. Tu widzimy, pokażę Wam najbardziej przydatne funkcje i opcje w tym telefonie. Przykładowo mapy. W tym telefonie można używać bez internetu. Dogrywamy sobie odpowiednie mapy z internetu, jeśli oczywiście są bardzo ciężko teraz są dostępne, ale jest taka opcja, dogrywamy sobie mapy do tego telefonu i korzystamy z bezpłatnej nawigacji bez internetu. Oczywiście mapy już nie są aktualizowane, więc tam chyba do 2012 roku były,
dogrywamy sobie je i nowe drogi, które powstały w Polsce, nie będą oczywiście już obsługiwane, więc będziemy musieli jakoś inaczej myśleć z tą mapą, jeśli byśmy oczywiście chcieli z niej korzystać. Telefon oczywiście obsługuje internet, posiada również sieć Wi-Fi, więc możemy sobie skorzystać. Jeśli chcielibyśmy korzystać na przykład z YouTube bądź innych takich większych platform, no będzie nam naprawdę bardzo ciężko, ale nie jest to niemożliwe. Tak naprawdę w tym telefonie przejdziemy sobie do ustawień, zobaczymy sobie właśnie nasze połączenia. Telefon, jak wspomniałem, posiada Wi-Fi i sieć WLAN. Można przesyłać pliki z telefonu do komputera przez USB, z komórki do komórki przez Bluetooth. Posiada również kilka sieci. Teraz sobie nie sprawdzimy tego, ale na pewno ma 3G, GSM i Edge, które możemy również wybrać sobie pojedynczo bądź potrójnie, jak tam kto woli, jak komu tam pasuje w danym momencie. Co sobie jeszcze zobaczymy? Przechodzimy sobie dalej. Tu oczywiście mamy skróty, bo Symbian właśnie miał podobne skróty jak współczesny Android. I na tych skrótach właśnie możemy sobie od razu wejść w jakąś funkcję, którą chcemy. Wejdziemy sobie na przykład w aparat, sprawdzimy jakość naszego aparaciku. Jakość aparatu naprawdę jest na dość wysokim poziomie, mimo że telefon pochodzi z 2009 roku. Zrobimy sobie przykładowe zdjęcie dłoni. Jak widzimy, myślę, że zobaczycie, jakość naprawdę jest bardzo dobra. Mimo 5 megapikselowego aparaciku radzi sobie naprawdę całkiem dobrze. Już nie będziemy wnikać w szczegóły w aparacie, bo nie ma zbyt wiele funkcji, ale ważne, że autofocus jest. Wyjdziemy sobie. Jeszcze jedna fajna opcja, gdy sobie otworzymy klawiaturę QWERTY, telefon nam się obraca z czujnikiem ruchu wszerz, a jeśli składamy, to zamienia nam się w pion. Naprawdę bardzo poręcznie. Na pionie bardziej fajnie się to obsługuje. Co jeszcze sobie nie zobaczyliśmy? W aplikację wchodzimy. Biuro, menadżer plików. Tu mamy właśnie nasze pamięci, pamięć telefonu i kartę pamięci, jeśli oczywiście jest. I przejdziemy sobie do przykładowych utworów, jakie zostały wgrane. Chyba tutaj tylko widziałem z plusa, ale zobaczymy sobie, jak telefon na nich głośno gra. O. I jeszcze jeden utwór. Tylko 2 utwory widziałem w telefonie. Chyba ktoś pokasował. I to są utwory oryginalne oczywiście z brandowanego plusa. Oczywiście, jak widzimy, telefon obsługuje również PDF-y. Możemy sobie otworzyć, możemy sobie też akurat w tematu nie widziałem, ale poszukamy sobie dalej. Gdzieś te aplikacje są. Możemy oczywiście zip konwertować, możemy go rozpakować, tak samo RAR. Ten telefon do tego właśnie jest stworzony, bo posiada właśnie Symbiana. Tu posiada również aplikacje, ale już stare, nieaktualizowane, Facebook, YouTube i inne ciekawe aplikacje, które już są naprawdę bardzo zaawansowane i dlatego nie wiem, czy w ogóle byłoby możliwość z tego telefonu tutaj właśnie dograć odpowiednie, żeby z nich prawidłowo korzystać. Sprawdzimy sobie teraz kodem, filmem odnośnie tego modelu, tej Nokii. Cześć.